Technologia produkcji szczepionek jest zawsze bardzo podobna. To znaczy możemy to robić albo tak, jak dla przykładu powstaje szczepionka AstraZeneca, albo możemy to tak zrobić tak, jak powstają te nowe szczepionki na bazie RNA. Natomiast produkcja leku za każdym razem jest to produkcja indywidualna, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, lek jest zwykle cząsteczką znacznie mniejszą od wirusa i potencjalnie może reagować ze znacznie większą ilością białek, receptorów w organizmie, więc sam proces wprowadzania, testowania jest znacznie dłuższy. Oprócz tego wirusy dość szybko się zmieniają i szczepionka, jeżeli powoduje wytworzenie odporności, to nawet jeżeli ta odporność nie jest 100%, ona będzie i tak chronić przeciwko nowym wariantom. Natomiast jeżeli wirus zmieni kształt białka, zmutuje, to wówczas lek staje się nieaktywny, natomiast sam lek wprowadzony do organizmu oczywiście będzie faworyzował powstawanie wirusa, który jest odporny na ten lek. Szczepionki generalnie zawsze były najbardziej bezpieczną formą leczenia, dlatego na przykład również w onkologii dąży się do tego, żeby produkować szczepionki przeciwnowotworowe i tutaj są w Polsce również pewne sukcesy w tym zakresie. Tak więc no wiadomo, że jak w przypadku każdych leków mogą się zdarzać skutki uboczne, natomiast w przypadku szczepionek są one znacznie, podkreślam jeszcze raz, znacznie rzadsze niż w przypadku normalnych leków takich chemicznych. Jest wiele powodów, dlaczego należy się szczepić. Sam jestem zaszczepiony wielokrotnie. Pierwszy powód to nasz organizm jest jak gdyby uprzedzony o tym, że może się pojawić niebezpieczeństwo, jest na to przygotowany. Czyli nawet w wypadku, gdy spotkamy się z innym wariantem tego samego wirusa, nasz organizm jest w stanie sobie z tym znacznie łatwiej poradzić. Po drugie, jeżeli jesteśmy zaszczepieni, to uniemożliwiamy wirusowi ewoluowanie, uniemożliwiamy wirusowi zmienianie się, co powoduje, że wirus ma znacznie mniejsze szanse, żeby wytworzyć nowe warianty, które byłyby bardziej niebezpieczne. Istnieją na pewno przypadki kliniczne, gdzie z tym, że jest to bardzo wąska grupa ludzi, gdzie ze względu na podłoże immunologiczne należy rozważyć, czy szczepionka może mieć pewne niebezpieczeństwo. Jednakże z własnego rodzinnego doświadczenia mogę potwierdzić, że szwagierka, która ma toczeń układowy, choroba autoimmunologiczna, po konsultacji z lekarzem stwierdzono, że jednak powinna się zaszczepić. Zaszczepiła się, przeszła COVID-a praktycznie bezobjawowo potem, także generalnie w większości przypadków nie ma przeciwwskazań, żeby się nie szczepić.